Specjalne podziękowania dla patronów, to dzięki waszemu wsparciu mogę recenzować m.in. gry na VR-a. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest być Jamesem Bondem? Nie pytam o drogie samochody i szybkie kobiety, ale o to samo sedno pracy agenta, samą wątróbkę z kaszanki, czyli pokonywanie przeciwności i odnajdywanie na wszystko sposobu, coś jak MacGyver. Drugie moje pytanie, czy pamiętacie grę No One Lives Forever? Fantastyczny szpiegowski FPS z agentką Kate Archer i klimatem szalonych lat 60. Te obie rzeczy mocno wiążą się z grą, o której dzisiaj chciałem wam powiedzieć, mianowicie I Expect You to Die, stworzonej przez Shell Games i wydanej ekskluzywnie na Google VR. Pomysł jest prosty. Wcielasz się w agenta, który ma przed sobą szereg zadań. Są to zazwyczaj pewne części, jak mniemam, większej misji, wyrwane z kontekstu. Czyli tak jakbyś z filmu o Bondzie wyrwał jedną scenę i przeniósł się w ciało agenta. Pierwsze zadanie na przykład polega na ucieczce samochodem z lecącego samolotu. Aby to wykonać, trzeba pokonać szereg pomniejszych zadań. A to odkręcić śrubki, a to uniknąć lasera, czy wysadzić drzwi. Wszystko musi być robione z odpowiednim wyczuciem, gdyż wszędzie czają się pułapki. Laser bez problemu przetnie nas na pół, a trujący gaz za szybą tylko czeka, aż ją opuścimy, aby podnieść leżący nieco dalej klucz. Ten scenariusz jest jednym z 5, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Mało, ale za pierwszym razem z każdym scenariuszem masz ubaw popachy. Przyjdzie nam jeszcze zneutralizować wirusa w laboratorium, zniszczyć tajemniczą maszynę w siedzibie głównego Herszta, spróbujemy uniknąć ataku bandziorów podczas wycieczki pociągiem na wakacje, czy moja zdecydowanie ulubiona misja, spróbujemy wypłynąć wadliwą kapsułą ratunkową z dna oceanu. Każde zadanie jest tak pomyślane, że musisz odkryć prawidłową sekwencję wykonywanych zadań, jak i myśleć o kilka kroków w przód, aby podczas końcowej sekwencji nie zostać z łapskiem w nocniku. Na przykład uruchamianie kapsuły ratunkowej wymaga mnóstwo czynności, wypompowanie wody, dbanie o dopływ tlenu, potem dojdzie gaszenie pożaru czy dezaktywacja autodestrukcji. Każdy krok może być naszym ostatnim, a to resetuje cały scenariusz do zera i zaczynamy od początku, ale bogatsi w wiedzę i doświadczenie. Z ciekawości po ukończeniu całej gry spróbowałem zmierzyć się jeszcze raz z kapsułą. Ciało pracowało jak świetnie naoliwiony robot, łapy same wykonywały kolejne komendy, często uskuteczniając multitasking i robiąc kilka rzeczy naraz. Nasz agent oprócz podnoszenia przedmiotów ma też możliwość telekinezy, choć może wydawać się to głupie, ma to większy sens. Przedmioty możemy odrzucić gdzieś dalej i nie powracają do nas magicznie jak w innych grach, tylko trzeba po nie samemu sięgać. Zwłaszcza, że całą rozgrywkę spędzamy siedząc w fotelu i to się faktycznie sprawdza. Warto zauważyć, że czasami można całkowicie się zablokować, zrzucając bądź niszcząc niektóre przedmioty. Na przykład podczas akcji na rusztowaniu, gdy próbujemy dostać się do laboratorium, przez moment musimy udawać czyściciela okien. Jednak jeśli zrzucimy gąbkę i spray, scenariusz skończy się porażką. Warto wspomnieć, że wiele problemów można rozwiązać na wiele różnych sposobów. Gra nie narzuca nam, aby jakiegoś przedmiotu użyć zgodnie z jego powołaniem. W scenariuszu z kapsułą ratunkową w pewnym momencie wyciągamy odbezpieczony granat. Teraz możemy zablokować zawleczkę drutem, który wyciągniemy z gaśnicy. Może to też być śruba, którą przed chwilą odkręciliśmy, lub można granat trzymać w ręku i wszystko wykonywać jedną dłonią. Tak też się da i miałem niezły ubaw wykonując scenariusz właśnie w ten sposób. Każdą z misji możemy robić na czas, jak i wykonywać pewne zadania, za które są swojego rodzaju trofea. Zazwyczaj polega to na odmiennych sposobach podejścia do rozwiązania problemu. Warto zauważyć, że kolejne misje są coraz trudniejsze. Ostatnia wymaga już nielichej zręczności i opanowania, gdy próbujemy na przykład osłaniać się metalową tacą przed strzelającym mordercą, czy unikać strzałów nadlatującego samolotu. Wszystko jednak świetnie do siebie pasuje i zgrywa się w jedną spójną całość, przez co nie miałem ani razu wrażenia, że coś jest robione na siłę. Pomiędzy misjami odwiedzamy nasze biuro, gdzie możemy robić dzikie harce, korzystając z przedmiotów, które są trofeami z poprzednich misji. Wrzucenie dynamitu do szuflady? Proszę bardzo. Fajne jest to, że autorzy zadbali o to, aby przedmioty reagowały na siebie. Każdą kartkę można podpalić zapalniczką, strzał z pistoletu w książki je przewraca, rzucenie szkłem rozbija go w drobny mak, a filiżanki czy kubki można napełnić płynem. Mały easter egg, bo w grze zawarł się też polski akcent, mianowicie podsłuchując telefony z wagonów w pociągu, da się usłyszeć polski dialog. Wiem, że to nic, ale micha mi się od razu rozjarzyła, gdy usłyszałem polską gadkę.
Jeśli chodzi o grafikę, jest ona dość prosta, ale czytelna. Nawiązuje stylistyką do No One Lives Forever. Nie znajdziemy tu jednak ani jednej postaci. Wszystko jest pomyślane w ten sposób, abyś bez problemu mógł po wszystko sięgnąć i buszować po lokacji do woli. Gra jest statyczna, nie poruszasz się z miejsca, więc to co widzisz przed swoimi oczami będziesz oglądał do końca scenariusza. Choć w okienku YouTube wygląda to dość biednie, na okularach odczucie jest zgoła inne. Nie chcę strzępić ryja kolejny raz o tym samym. Powiem tylko tyle, że to nie jest tytuł do oglądania na YouTube, ale do grania z goglami na japie. Minusem gry jest zdecydowanie jej długość. Niestety jest to zabawa w zasadzie na raz. Jak już znasz odpowiednie sekwencje ruchów i wiesz co zrobić, gra traci swój urok. Można co prawda bić rekord czasowy, tylko w zasadzie po co? Po jednorazowym przejściu grę można odinstalować. Szkoda, że nie pokuszono się o jakieś DLC z nowymi scenariuszami. Sam chętnie bym kupił ten tytuł w wersji płytowej z dodatkową zawartością, bo pomysł jest naprawdę super. Przejście gry zajęło mi jakieś 3 godzinki, przy czym kilka mapek powtarzałem. To bardzo niewiele. Owszem, fan i radocha wyskakują ponad skalę, ale szczęście trwa niezwykle krótko. Warto zainteresować się tym tytułem, jak wpadnie jakaś ciekawa promocja, bo pomysł i wykonanie zasługuje na 5 z plusem. Szkoda tylko, że nie można cieszyć się tym tytułem dłużej.